Wszechświat jest odzwierciedleniem świadomości. Wszystko, co pojawia się w Twoim życiu, Twoja rzeczywistość, doświadczenia, codzienne wydarzenia i nawet najdrobniejsze szczegóły, jest jak nieustanne przesłuchanie dla Twojej uwagi. Tak jak ciała niebieskie krążą wokół Słońca, Twoje myśli, uczucia, postrzeganie i doznania całkowicie zależą od energii, jaką w nie inwestujesz. To, na czym się koncentrujesz, wzmacnia się, a to, co ignorujesz, stopniowo przestaje istnieć w Twoim doświadczalnym świecie. Właśnie dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, że wyzwanie pojawia się z powodu nieświadomości, z jaką często poruszamy się w tym procesie. Cokolwiek wydarzy się w Twoim życiu, nie musi stać się Twoim doświadczeniem, jeśli nie zdecydujesz się poświęcić temu uwagi. To Ty wybierasz, czym się zajmujesz i co wpuszczasz do swojego wewnętrznego świata. Może to brzmieć nieintuicyjnie, ale jest to fakt wart głębokiego rozważenia. Gdy odmawiasz inwestowania swojej uwagi, wydarzenia i okoliczności tracą wpływ na Twoją wibracyjną częstotliwość. W praktyce oznacza to, że nawet trudne sytuacje mogą przestać mieć nad Tobą władzę, jeśli nie będziesz ich zasilać swoją energią. W sferze prawa przyciągania myśli są często przedstawiane jako twórcy rzeczywistości, jednak same w sobie są pustymi naczyniami. Po prostu rywalizują o Twoją uwagę. To Ty masz moc, by je zasilać mówiąc tak lub odrzucać mówiąc nie, dziękuję. Myśli kierują przepływem Twojej energii, decydując o odpowiedzi Wszechświata. Klucz do rozmowy ze Wszechświatem polega więc na kierowaniu swojej energii ku myślom rezonującym z pozytywnością i ignorowaniu tych, które emanują negatywnością. Im częściej wybierasz pozytywne myśli, tym bardziej Twoje życie nabiera harmonii i lekkości. To tak jak decyzja, czy warto dać lajka pod tym filmem. Wszystko zależy od Ciebie, czy temu poświęcisz uwagę, czy nie. Pierwszym krokiem na naszej drodze do rozmowy ze Wszechświatem jest koncentracja nad własną uwagą. Od momentu, gdy pojawiasz się na tym świecie, Wszechświat pyta, czego chcesz. Precyzyjna odpowiedź na to pytanie pozwala mu dać Ci to, co jest dla Ciebie najistotniejsze i by dostarczyć to jak najszybciej. Aby skutecznie komunikować swoje pragnienia Wszechświatu, musisz zrozumieć język energii, którym się posługuje. Wszechświat nie rozpoznaje języków, odczytuje Twoje reakcje wibracyjne. Każda Twoja reakcja jest dla Wszechświata komunikatem: proszę, daj mi tego więcej. Zrozumienie tej dynamiki jest jak opanowanie sztuki selektywnego zaangażowania. Podobnie jak wprawny dyrygent orkiestry, musimy wybierać, które myśli i emocje wzmacniać swoją uwagą. Skupiając się na określonym aspekcie rzeczywistości, w istocie oddajemy na niego głos, by się wzmocnił. Z drugiej strony, wstrzymując uwagę od określonych myśli lub okoliczności, przekazujemy Wszechświatu wiadomość, że nie jesteśmy nimi zainteresowani lub się im sprzeciwiamy. To głębokie uświadomienie podkreśla naszą ogromną moc współtworzenia rzeczywistości. Nasza uwaga jest kanałem, przez który komunikujemy swoje preferencje Wszechświatu, decydując o składzie naszej życiowej symfonii. Warto pamiętać, że każda decyzja, nawet ta nieuświadomiona, kształtuje nasze otoczenie i przyszłość. Przechodząc do drugiego aspektu, myśl i mów w czasie teraźniejszym. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości rozpoznaje tylko teraz jako rzeczywistość, bo wszystko rozgrywa się w teraźniejszości. Myśli o przeszłości i przyszłości mogą się pojawiać, ale są jak echa, podczas gdy teraźniejszość to miejsce, gdzie Wszechświat słucha uważnie. Gdy rozważamy Wszechświat jako manifestację świadomości, uświadamiamy sobie, że sam akt myślenia jest formą komunikacji z tą rozległą istotą. Jednak Wszechświat pojmuje nasze myśli i uczucia inaczej, niż moglibyśmy początkowo sądzić. Rozważ to. Jeśli powtarzasz, będę odnosić sukcesy, Wszechświat słyszy, nie chcę sukcesu teraz. Zamiast tego poczuj, jakbyś już posiadał to, czego pragniesz. Każda możliwa rzeczywistość już istnieje, w tym ta, której pragniesz. Poczuj, jakbyś już to osiągnął, a Wszechświat zacznie kształtować Twoją rzeczywistość odpowiednio. To nie jest tylko teoria. Codzienna praktyka wdzięczności i afirmacji w czasie teraźniejszym naprawdę zmienia sposób, w jaki postrzegasz świat i siebie. Głęboką implikacją jest to, że musimy czuć się tak, jakbyśmy już posiadali to, co chcemy przyciągnąć. Każdy potencjalny scenariusz istnieje w ogromnej tkaninie istnienia, w tym ten, którego szukamy. Zanurzając się w chwili obecnej, czując się tak, jakbyśmy już osiągnęli swoje pragnienia, zaczynamy synchronizować naszą wibracyjną częstotliwość z siłami kreacyjnymi Wszechświata. Komunikacja ze Wszechświatem polega więc nie tylko na artykułowaniu pragnień, ale na ucieleśnianiu tych pragnień w teraźniejszości. To praktyka, która wymaga cierpliwości i konsekwencji, ale z czasem przynosi głęboką przemianę wewnętrzną. Kontynuując naszą podróż w zrozumieniu, jak rozmawiać ze Wszechświatem, docieramy do kluczowego kroku – poszerzania swojej świadomości.
Jest to jak zdobywanie mistrzostwa w złożonej grze, której zasady nie zawsze są oczywiste. Życie w przeciwieństwie do liniowej opowieści jest dynamiczną i interaktywną grą, a twój poziom mistrzostwa zależy od świadomości i jej wielowymiarowości. Rozważ tę analogię. Gdy grasz w pokera z doświadczonymi graczami, nowicjusze łatwo padają ofiarą ich strategicznych posunięć. Podobnie poszerzając swoją świadomość i dostrzegając niezliczone zmienne wszechświata, zwiększasz swoją zdolność do poruszania się po zawiłościach życia. To jak poznawanie niewypowiedzianych zasad gry, co pozwala podejmować świadome decyzje i zyskiwać większą kontrolę nad własną rzeczywistością. Im więcej uczysz się o sobie i otaczającym świecie, tym lepiej rozumiesz subtelne sygnały i możliwości, które pojawiają się na twojej drodze. Proces poszerzania świadomości polega na rozszerzaniu swojej uważności, na sobie, swoich wzorcach myślowych i otaczającym wszechświecie. W tej grze istnienia im więcej zmiennych odkryjesz i zrozumiesz, tym lepiej jesteś przygotowany, by grać w nią z wprawą. Przyjmując tę poszerzoną świadomość, przechodzisz od bycia biernym graczem do aktywnego uczestnika, podejmując świadome wybory zgodne z pożądaną rzeczywistością. To nieustanny proces nauki i rozwoju, który prowadzi do coraz większej samodzielności i poczucia sprawczości. Czwartym krokiem jest słuchanie swojego systemu przewodnictwa, który służy jako kompas w ogromnym wszechświecie energii. Wszechświat nie rozumie ludzkich języków, rozmawia językiem energii. Myśli i słowa często okazują się zawodne, bo rzadko są zgodne z twoim prawdziwym wewnętrznym stanem. Twoje uczucia, intuicja, reakcje instynktowne to twój system przewodnictwa. Gdy coś czujesz jako dobre, rezonuje to z twoją prawdziwą ścieżką. Gdy czujesz się źle, to sygnał odejścia od autentycznego siebie. System przewodnictwa opiera się na rezonansie. Podążaj za tym, co z tobą rezonuje, ignoruj to, co nie rezonuje i nie przywiązuj wagi do tego, co wywołuje negatywność. Egoistyczny umysł może próbować przekonać cię, że podążanie za nim przyniesie przyjemność, ale ważne jest, by rozróżniać pragnienia ego od prawdziwego rezonansu. Jeśli coś czujesz jako dobre, zaufaj temu. Jeśli czujesz się źle, odpuść. Konsekwentnie podążając za ścieżką tego, co sprawia ci przyjemność, dostrajasz się do swojej prawdziwej drogi, eliminując potrzeby nadmiernego rozmyślania. Słuchanie siebie to sztuka, która wymaga praktyki, ale z czasem staje się naturalna i prowadzi do większej harmonii w życiu. Jeśli nieustannie dążysz do odnalezienia harmonii w swoim życiu, jesteś w idealnym miejscu. Na tym kanale nie tylko pokazuję, jak świadomie kreować swoje wymarzone życie, ale również wspólnie przechodzimy przez proces przemiany, zarówno ja, jak i ty. Jeśli właśnie tego oczekujesz, zasubskrybuj ten kanał. Taka przemiana jest kluczem do trwałego spełnienia marzeń. Przejdźmy teraz do piątego i ostatniego kroku – wykorzystania siły powtarzania. Aby zgłębić działanie wszechświata, spójrz w głąb swojej podświadomości, która odzwierciedla sposób działania wszechświata. Prawo przyciągania czerpie głównie z twojej podświadomości, ignorując ulotne myśli świadomego umysłu, który nieustannie przeskakuje między różnymi tematami. Twoja podświadomość, w przeciwieństwie do świadomości, nie potrafi odrzucać informacji. Pozostaje bezstronna, potwierdzając wszystkie punkty widzenia. Podświadomość nie odróżnia rzeczywistości od wyobraźni, często wywołując emocje, jakby przeszłe wydarzenia działy się teraz. Dlatego ważne jest, by pozostawać zakorzenionym w teraźniejszości i nie rozpamiętywać dawnych ran, bo trwanie w nich może przyciągać podobne doświadczenia i powielać stare błędy. Ponadto podświadomość nie ma intencji, jest tylko magazynem zgromadzonych danych. Wchłania to, co przyciąga najwięcej uwagi, w tym sumę twojego uwarunkowania społecznego i osobistych doświadczeń. Twoja podświadomość nie filtruje niezdrowych myśli, bo tylko ty masz możliwość to zrobić. W tym miejscu mam do ciebie pytanie. Jaką afirmację lub pozytywną myśl powtarzasz najczęściej, aby wspierać swoją podświadomość? A może dopiero szukasz takiego zdania, które najbardziej z tobą rezonuje? Podziel się swoją odpowiedzią w komentarzu. Być może zainspirujesz innych. Podsumowując, pamiętaj o tej fundamentalnej prawdzie. Jesteś wszechświatem, a rozmawianie ze wszechświatem jest równoznaczne z rozmową z twoim wyższym ja. To ty trzymasz stery swojego istnienia i masz kontrolę nad tym, co cię otacza. Zbadaj swój wewnętrzny stan, oczyść się i oczyszczaj swoją istotę. Wszechświat odzwierciedla twój stan wewnętrzny, przejmując kontrolę i dostrajając swoją świadomość do pozytywności. Jeśli masz w życiu ogrom negatywności, odetnij ją. Nie pozwól, aby tak silnie negatywna energia znajdowała się w twoim zasięgu pola magnetycznego. Twoja rzeczywistość jest twoim płótnem, a ty jesteś artystą.
Każdego dnia możesz na nowo wybierać, jaką historię chcesz opowiedzieć i jakie barwy nadadzą twojemu życiu głębię i sens. Im bardziej świadomie podchodzisz do siebie i świata, tym piękniejszy i bardziej satysfakcjonujący staje się twój codzienny obraz życia.